Aha, Takich rzeczy to nie wolno robić. no dobrze, no to... Zakaz fotografowania i tego tam jest, na tamtej stronie jest tabliczka, takie rzeczy. No tak, ja widziałem tabliczki zakaz wstępu, jakoś tego zakaz fotografowania nie zauważyłem. Aha. Rozumiem, ale chyba ten zakaz fotografowania to tylko na terenie obiektu. Po prostu ja nawet muszę... No dobrze, ja rozumiem, pan musi wykonać swoją pracę, oczywiście. muszę zgłosić takie... Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy kolejny raz w Białymstoku i obiekt, który dzisiaj będziemy oglądać, to Eurocash Dystrybucja. Jest to duża hurtownia spożywcza, teren prywatny, wstęp zbroniony. Tam jeszcze jest dużo innych znaków, zaraz sobie je poczytamy. Ale najpierw obejdziemy obiekt dookoła, zobaczymy, co się tu dzieje. Tam jest jakaś portiernia, szlaban i tak dalej. Solid Security. Trochę pogoda nam niezbyt dopisuje, bo pada lekki deszcz. Ale jeżeli nie pogorszy się pogoda, to zrobimy jakieś ujęcie z drona. Zobaczymy, jak obiekt wygląda od góry. To co, jak za nim idziemy, to może przeczytamy kilka informacji. O, teren prywatny, wstęp zbroniony. Kolejna tabliczka. I tam chyba jeszcze jedna. Czyli Eurocash bardzo dba o swoją prywatność, o swój teren. Przeczytamy kilka informacji na temat Eurocash. W Eurocash Dystrybucja znajdziesz wszystkie niezbędne artykuły, o które możecie zapytać nawet najbardziej wymagający klient. Słodycze i przekąski, napoje ciepłe, zimne, piwa, alkohole, wędliny i dania rybne, nabiał, produkty śniadaniowe, kulinaria i przetwory, wino. Ponad 11 000 produktów. Produkty podstawowe, karmy dla zwierząt, produkty chemiczne i kosmetyki. Czyli tak naprawdę zajmują się tu wszystkim. Wszystkim, co można znaleźć w sklepach. Technologia na miarę nowoczesnego przedsiębiorcy. Dzięki oferowanym przez nas systemom i sprzętom możesz znacznie przyspieszyć swoją pracę. Brzmi to bardzo, bardzo profesjonalnie i obiecująco. No, jak widzicie, budynek jest bardzo duży. O, miejsca parking, teren prywatny, wstęp zbroniony. Kolejny raz. Jak widzicie, miejsca parkingowe są podpisane, niektóre są przypisane dla rejestracji. Tutaj pan ma swoje własne miejsce parkingowe. Z parkowaniem, z parkowaniem widać jest różnie. Niektórzy stoją prawidłowo, chociaż mogliby być zaparkowani tyłem. Niektórzy są zaparkowani tyłem, tak jak tutaj wszyscy, a niektórzy mają gdzieś albo z jakiegoś powodu zajmują 2 lub 3 miejsca, tak jak tutaj widać. Ktoś sobie zajął 3 miejsca, bo może, jak to mawiają niektórzy, rejestracja zobowiązuje. Tak? No dobrze, o, jest tutaj następna brama, następny szlaban. No i zobaczymy, czy ktoś będzie próbował z nami rozmawiać. I tu jest ulica bez nazwy.
Ale ja pamiętam jak się ta ulica nazywa. Ona się nazywała, chociaż w sumie nie pamiętam. Ona się nazywała coś na Z. Coś na Z, ale nie pamiętam co. Z pewnością nie jest to ulica należąca do Eurocash. Ochrona Solid. Wstęp tylko w odzieży ochronnej, ale to oczywiście na terenie obiektu. No i co my tu mamy? Co my tu widzimy? Są miejsca załadunku i rozładunku. 31 stanowisk. O, i tutaj mamy ścianę. Został postawiony wysoki mur, wysoka ściana, żeby nikt tutaj do państwa Eurocashów nie zaglądał. Ale jak widzę dalej, podejdziemy jeszcze kawałek i ta ściana z jakiegoś powodu się kończy. Czyżby dalej państwo nie mieli nic przeciwko? Zimno się robi, trzeba nałożyć rękawiczki. O, teraz jest o wiele lepiej. No i co my tu mamy dalej? Jest prześwit, a dalej jest znowu kolejna ściana. Aha, bo tutaj jeszcze widać te miejsca załadunku, rozładunku. A dalej jest też ściana odgradzająca. Chyba nie chodzi tutaj za bardzo o to, żeby nie było widać w tej czy tej tutaj ścianie, tylko bardziej o to, żeby nie było słychać, jak w nocy jest rozładunek czy załadunek, bo prawdopodobnie tutaj te centrum dystrybucyjne jest całodobowe, to nie chcą po prostu robić nieprzyjemności sąsiadom. No i co my tu mamy? Jakieś palety. Za bardzo nie widać z małej kamery, a dłużej nie będziemy wyciągać, dlatego że jeżeli pogoda pozwoli, to przylecimy tu za chwilę dronem i zobaczymy, co tam jest z tyłu. Kamery, no tak, kamery nastawione raczej nie wiadomo gdzie. Nie wiem, co one reprezentują, te kamery, ale są nastawione prawie pionowo w dół i więcej żadnych kamer nie ma, więc nie wiem, czy tak powinno być, czy te ramiona kamer po prostu opadły i teraz wskazują nie tam, gdzie powinny. To co, dookoła niestety nie przejdziemy, bo tam jest prywatna posesja czyjaś, ale sobie wrócimy z powrotem i spróbujemy wystartować stąd dronem. Wydaje mi się, że to jest w miarę nowy budynek. Co mają w śmieciach? Nie widać. Metal, stal, aluminium prawdopodobnie. I tak dalej. Znowu mamy ścianę, całkiem fajna. Całkiem widać ładnie. Niedawno wykonana konstrukcja. Czeka na nas piesek.
Dzień dobry. Pan jest, że pan kręci. A Co się tutaj dzieje? kim pan jest, że pan pyta? Jestem tutaj mieszkańcem tej ulicy i sąsiadów. A ja kręcę tylko ten budynek, wie pan? A, tylko ten budynek. Tak, jak widać. Nie kieruję specjalnie, celowo. Nawet pomimo, że pana piesek śliczny na mnie szczekał, to nie sfilmowałem go. Tylko powiedziałem do kamery, że ładny pies szczeka, ale nie pokazałem. Coś się Nie, po prostu filmuję nowo pojawiające się i rozwijające się budynki w Białymstoku tego typu, takie duże centra transportowe. transportowe. Rozumiem, okej, no bo tak zainteresowany. Ciekawi mnie to akurat. Nikt tak nie nagrywa, nic nie tego i tak w jakim... Rozumiem. Uliczka jest bardzo mało uczęszczana. Nie, to znaczy ona jest cicho bądź. Jest mało uczęszczana i w ogóle, ale właśnie wie pan, No zainteresowałem jasne, się, no bo ciekawa to sprawa. Różnie Tak, to bywa, tak. wie pan. Ale psa ma pan naprawdę ślicznego. Jest super. Dziękuję. Na pewno nikt na pana teren tu nie wejdzie. Raczej nie odważyłby się. No i bardzo dobrze, i o to chodzi. Super. Jasne. Bardzo Okej, fajnie. dobrze. Dziękuję. Dobrego dnia. Jeżeli pan zobaczy nad tamtym budynkiem przelatującego drona za jakieś 5 minut, to będę ja. To też. I to będzie tylko 5 minut i ja uciekam na następny budynek. Dobrze. Dziękuję, miłego. Ale pan jakiś blog prowadzi? Czy coś Tak, takiego? na YouTubie kanał. A, na kanale. Tak, jeżeli pan chce, to Tomasz Audytowicz. Tomasz Audytowicz, taki nowy kanał. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję, miłego dnia życzę, wszystkiego dobrego. Do widzenia. No i jak widzicie, pan sąsiad zainteresował się, co my tu robimy, o co chodzi. Tomasz Audytowicz to jest nasz kanał. Oczywiście ja się tak nie nazywam. Jak się możecie domyślać, jest to tylko taka nazwa kanału, którą można podać w momencie, jak ktoś oczekuje usłyszeć jakieś imię i nazwisko. No to proszę bardzo, Tomasz Audytowicz i wszystko jest jasne. To co, może wejdziemy? Nie, może nie tu. Może wejdziemy z tamtej strony do pana ze szlabanu, z portierni, do pana z ochrony. Bo z tego względu do tamtego pana, bo tam jest u tamtego pana więcej różnych znaków, drogowskazów, zakazów, które chętnie sobie poczytam, a wy też poczytacie, więc razem poczytamy. O. Nie wiem, od jak dawna jest tutaj ten budynek, ale wydaje mi się, że nie od zbyt dawna. Góra kilka lat. Oj, deszcz zaczyna coraz mocniej padać, więc nasz przelot dronem będzie chyba bardzo krótki. Nie wiem, jak ja wypełnię tutaj na deszczu kontrolkę, kartę kontrolną przed lotem. No ale spróbujemy jakoś. Może spauzuję na chwilę nagranie. No zobaczymy. Najpierw porozmawiamy z panem z ochrony, z portierni, z tej budki, ze szlabanu. Poczytamy może te znaki. A później zobaczymy. Uwaga, szlaban. I co my tu mamy? Zakaz jazdy 20 km na godzinę. Zakaz wstępu osobom nieupoważnionym. Ale nie ma żadnego zakazu nagrywania i tak dalej. Dzień dobry! Proszę pana, ja nie jestem związany wcale z tą firmą, nic takiego. Ja po prostu chcę nagrać krótki filmik na temat tego budynku, bo to jest nowo taki pojawiony się budynek u nas w regionie. Tu takich rzeczy nie wolno robić, proszę pana. Nie wolno czegoś takiego? Nie, absolutnie. A dlaczego? A dlatego, że jest zakaz tam swoje tablice, to jest teren prywatny. Tak, ja przepraszam. Ja przepraszam, że ja wszedłem na teren prywatny, ale ja tylko ze względu na to, żeby panu powiedzieć, że ja będę
że ja będę... Pana, tu są kamery i zaraz panu mogą utrudnić życie, także ja nie radzę na tego robić. No tam siedzi i będzie wszystko widzieć. Dobrze. Druga sprawa, ja muszę zadzwonić i powiedzieć. Dobrze, ja rozumiem. To ja tylko, przepraszam, ja tylko pana informuję, że ja będę na tej ścieżce rowerowej i dla rodzin przy samej ulicy. Ja nie będę wchodził na teren tutaj obiektu. Wszedłem tylko i wyłącznie po to, żeby pana poinformować i ja prosto stąd idę od razu z powrotem tam na ulicę i stamtąd nagram po prostu krótki filmik dookoła na temat budynku, ale oprócz tego na zakończenie ja wyślę drona nad budynek i zrobię krótki filmik z nieba i pokażę, jak ślicznie wygląda ten budynek. Takich rzeczy ja zaraz zadzwonię, bo pan będzie miał tylko nieprzyjemności. Aha, Takich rzeczy to nie wolno robić. no dobrze, no to... Zakaz fotografowania i tego tam jest, na tamtej kranie jest tabliczka, takie rzeczy. No tak, ja widziałem tabliczki zakaz wstępu, jakoś tego zakaz fotografowania nie zauważyłem. Aha. Rozumiem, ale chyba ten zakaz fotografowania to tylko na terenie obiektu. Po prostu ja zaraz muszę... No dobrze, ja rozumiem, pan musi wykonać swoją pracę, oczywiście. Zgłosić takie coś i tego. To proszę pana, to zróbmy tak. Ja wrócę z powrotem na ulicę, poczekam 5 minut, niech pan załatwi to, co pan musi załatwić i jeżeli w ciągu 5 minut nikt do mnie nie wyjdzie, to ja będę sobie po prostu uznam, że wszystko jest ok i będę kontynuował, dobrze? Dobrze, to ja przepraszam pana za kłopot. Jak coś to zaraz, jak tego jest jeszcze ten mur Tak. ochrony, to jak coś powiem, to do pana... Dobrze, ja się zrównam z biurem, ale będę stał na ulicy głównej, nie będę wchodził na teren. Dobrze, dziękuję. O, i porozmawialiśmy sobie z panem z ochrony. No, jeżeli ktoś będzie chciał wyjść, to wyjdzie. W tej chwili nagranie ma 17:20, więc czekamy do 22:20 i zaczynamy nagrywać z drona, bo po prostu tutaj z kamery zwykłej, ręcznej, małej już nic ciekawego nie zobaczymy. Tutaj też latem pewnie to ładniej wygląda. Są drzewka, jakieś iglaki, krzewy, tutaj nawet brzozy. No więc nie jest źle. Tam widzę na dachu są klimatyzatory. Widzę, że wyszedł jakiś pan z budynku i chyba kieruje się w naszą stronę. Więc prawdopodobnie to będzie pan kierownik ochrony. Nie wiem, czy będzie chciał rozmawiać. Zastanawia się pan. Dobrze, podejdziemy. Podejdziemy do pana. Zobaczymy, czy pan będzie chciał coś powiedzieć. Dzień dobry! Dzień dobry! O, głośno. Ja przepraszam, że z mojego powodu pan z ochrony zawraca panu głowę. Pan pracuje tutaj, tak? Oczywiście. Byłeś tu szef ochrony. O, jest wasza ochrony. Miło mi poznać.